Witam serdecznie Państwa. Bardzo dziękuję za dzisiejsze zaproszenie i umożliwienie mi prezentacji naszych badań, które podejmujemy na naszym wydziale. Dziękuję organizatorom spotkania AGH Nauka. Dzisiaj przedstawię prezentację na temat nowych nawozów biodegradowalnych jako produktu nowoczesnej inżynierii materiałowej. W pierwszej kolejności chciałbym się przedstawić. Jestem, tak jak tutaj wcześniej mnie zapowiedziano, adiunktem na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Nasz wydział jest jednym z największych i najstarszych na Akademii Górniczo-Hutniczej. Nasz wydział podzielony jest na 8 katedr, gdzie specjaliści pracują i badają różne typy materiałów, od ceramiki zaawansowanej, budowlanej, szlachetnej, po szkła i powłoki amorficzne. Mamy też katedry, które zajmują się chemią, a ja jestem związany z katedrą biomateriałów i kompozytów i tam właśnie pracuję i prowadzę swoje badania. Nasza katedra specjalizuje się w kilku rodzajach materiałów. Ja sobie pozwoliłem je pogrupować na 3. Między innymi materiały węglowe, które są, tutaj zajmujemy się syntezą, projektowaniem, funkcjonalizowaniem tych materiałów węglowych. Od nano skali aż po duże elektrody. Znani jesteśmy z materiałów dla medycyny. Mamy tutaj sporo sukcesów. Projektujemy nasze implanty, materiały dla przyrostu różnych tkanek, materiały stosowane jako nośniki leków oraz materiały na przykład do regeneracji nerwów i tak dalej. Ja natomiast zajmuję się materiałami kompozytowymi, tymi, które są po środku, ale o nich powiem za chwilę więcej. Żeby dobrze wejść w temat biodegradowalnych nawozów, chciałbym wyjaśnić kilka takich podstawowych definicji. Między innymi, czym jest inżynieria materiałowa i czym jest ochrona środowiska. Ja jestem inżynierem materiałowym i w tym się specjalizuję i jest to taki dział wiedzy, który bada korelację pomiędzy strukturą materiału a właściwościami tego materiału. Czyli inżynier materiałowy zna dobrze tą zależność, umie projektować strukturę tak, aby materiał przez niego projektowany właśnie charakteryzował się tym, czym on chce. Drugą dziedziną to jest ochrona środowiska i to są wszystkie działania, które mają na celu zniwelowanie negatywnego działania człowieka na środowisko, a tak naprawdę każde działanie związane ze środowiskiem, czy to z zasobami, czy z pozyskiwaniem surowców ma negatywny wpływ na to środowisko. No i jest taka dziedzina, gdzie ludzie po prostu to badają i szukają rozwiązań, żeby przynajmniej te negatywne zmiany wyhamować. I teraz przejdę do materiałów kompozytowych, no bo ja się nimi zajmuję i tutaj te omawiane nawozy, o których powiem za chwilę, do takich materiałów należą. I tak pokrótce mówiąc, takie nawozy, materiały kompozytowe złożone są z kilku składników. Najczęściej jest to 2, ale może być więcej. I mamy tutaj składnik osnowy, czyli to jest taki składnik, który zapewnia materiałowi kompozytowemu kształt i trzyma cały materiał w geometrii tak naprawdę. U nas to będzie biopolimer akurat w nawozie i mamy też składnik, którym jest modyfikator, czyli taki składnik, który daje nam właściwości, które chcemy, żeby ten materiał miał już jako w naszej finalnej kompozycji. I w naszym tutaj, w naszym nawozie będzie to oczywiście sól oraz wszystkie dodatki, które magazynują tą sól dla roślin. Specjalną grupą materiałów kompozytowych są biokompozyty, czyli to jest taka podgrupa materiałów kompozytowych różniąca się jedynie od kompozytów tym, że jeden ze składników jest pochodzenia naturalnego albo jest biodegradowalny. I mamy tutaj kilka możliwości, albo osnowa jest naturalna i modyfikator syntetyczny, albo modyfikator jest naturalny i osnowa jest syntetyczna i takie materiały są najczęściej spotykane, nawet prawdopodobnie przez Państwa. Jeżeli kiedykolwiek Państwo składali meble, to i widzieli przekrój poprzeczny deski,
współczesnych mebli, to widzieli Państwo, że nie mieli Państwo do czynienia z czystym drewnem, ale właśnie z takim kompozytem, gdzie w żywicy umieszcza się wióry drewniane albo mączkę drewnianą i taka właśnie deska kompozytowa teraz imituje nam drewno w naszych dzisiejszych meblach. Natomiast nasze materiały, nasze biokompozyty, nasze nawozy są złożone zarówno z naturalnej osnowy, jak i z naturalnego i biodegradowalnego modyfikatora. No i żeby Państwa utwierdzić w tym, że znamy się na kompozytach, to mamy tutaj spore sukcesy. Pracujemy nasze zespoły w katedrze nad materiałami, nad nanokompozytami, nad klasycznymi kompozytami konstrukcyjnymi, gdzie jest klasyczne włókno węglowe, szklane i keflarowe na przykład. Prowadzimy badania, tworzymy materiały kompozytowe warstwowe, również gdzie rdzeniem jest drewno. Mamy też takie trochę egzotyczne badania nad materiałami, które się same zaleczają, ale ostatnią grupą są właśnie biokompozyty i tutaj mamy też spore sukcesy. Między innymi zrobiliśmy własne sztućce biodegradowalne, pracujemy nad opakowaniami, które są biodegradowalne po to, żeby obniżyć ilość opakowań z polimerów, które się nie rozkładają. No i oczywiście te zaraz omawiane nawozy, ale też na przykład koło naukowe Ceramid pracuje nad biodegradowalnym opakowaniem na mleko, które ma zastąpić te tetrapaki, które są dla środowiska bardzo obciążające. Jeżeli chodzi o temat, czyli same nawozy, warto w ogóle poznać tło, dlaczego te nawozy są tak istotne i dlaczego trzeba je cały czas badać, poprawiać. Chodzi tutaj głównie o wzrost zapotrzebowania na żywność na świecie. Ona będzie rosła ze względu na to, że jak Państwo spojrzą na wykres wzrostu ilości ludności na świecie, to do 2050 roku będzie nas 9,6 miliarda i do tego roku już około 70% więcej żywności będzie potrzebne, żeby wszystkich ludzi wyżywić na świecie. Oczywiście ten wzrost będzie dalej postępował i będzie powyżej 10 miliardów tam w 2100 roku. Więc żywność będzie coraz bardziej potrzebna, trzeba będzie zintensyfikować jej produkcję, no i tutaj nawozy są niezbędne, nie jesteśmy w stanie z nich zrezygnować całkowicie, ale oczywiście niesie to ze sobą bardzo negatywne konsekwencje, to znaczy nawożenie i właśnie taka przemysłowa uprawa roślin, ponieważ mamy dwa sposoby tak naprawdę do zwiększenia produkcji rolnej na świecie. Jedną z nich jest pozyskiwanie nowych terenów pod uprawy rolne. Obecnie na świecie około 11% wszystkich lądów stanowią uprawy rolne i oczywiście ludzie pozyskują nowe tereny pod te uprawy, ale ta wartość 11% nie bardzo się zmienia, ponieważ równocześnie tracimy uprawy właśnie w wyniku zmian klimatycznych i pustynnienia, właśnie z wyniku wyjałowienia i degradacji gleb już istniejących upraw, więc tutaj mamy mniej więcej taką równowagę. Oczywiście te zmiany negatywne są bardzo niepokojące, ale drugą metodą jest właśnie nawożenie, czyli próba wyprodukowania większej ilości żywności, większej ilości roślin z tego samego areału, z tej samej powierzchni, czyli mówiąc pokrótce, z 1 hektara chcemy mieć dzisiaj więcej plonów niż było to rok wcześniej, niż było 5 lat wcześniej i my chcemy zmaksymalizować po prostu tą ilość. No i oczywiście są tutaj pewne zagrożenia, o których Państwu powiem przed już tym, jak przedstawię Państwu nasze rozwiązanie, nasze nawozy. Więc co sprawia, że roślina rośnie nieskrępowanie, że roślina rośnie najlepiej jak może, najszybciej? Musi mieć dostęp do 4 czynników. Jest to woda, powietrze, światło i gleba. Jeżeli chodzi o wodę, temperaturę i światło, możemy założyć, że one są od nas niezależne, ponieważ
zależą przede wszystkim od klimatu, w jakim prowadzimy uprawę oraz szerokości geograficznej, więc jedyne co możemy zrobić, to dobrać taki gatunek rośliny, który najlepiej odnajdzie się w danym klimacie. No i przez to mamy takie rozróżnienie uprawianych roślin ze względu na warunki, na przykład jak Państwo wiedzą w Chinach jest to ryż, w Europie pszenica i tak dalej. To właśnie wynika między innymi z tego. Oczywiście możemy sobie założyć, że możemy mieć na to wpływ. Uprawy szklarniowe są prowadzone, natomiast jest to bardzo niewielki promil tak naprawdę wszystkich upraw na świecie, więc dla takiego przemysłowej produkcji żywności my musimy założyć, że musimy się dopasować do warunków atmosferycznych, które panują w danym terenie, więc my tak naprawdę możemy ingerować w ziemię i w glebę, ponieważ jest to czynnik bardzo ważny dla wzrostu rośliny. No i tutaj dlaczego roślina potrzebuje i co wyciąga z ziemi? Przede wszystkim roślina jest tym, co wbuduje w syntezie swoich komórek roślinnych, czyli tak naprawdę potrzebuje pierwiastków. Te pierwiastki zostały dobrze zbadane, dobrze opisane przez badaczy. Takim w sumie najsłynniejszym badaczem był von Liebig, to był niemiecki chemik, który badał właśnie zapotrzebowanie roślin na pierwiastki i opisał pewne prawo, które de facto zostało nazwane jego nazwiskiem i to prawo mówi, że wzrost roślin zależy od obecności pierwiastka, który jest dostępny dla tej rośliny w stężeniu krytycznym. O co chodzi? Chodzi o to, i tutaj jest taki bardzo fajny rysunek, który mi pomoże to Państwu wyjaśnić. Proszę sobie wyobrazić, że mają Państwo beczkę, która jest zbudowana z desek i te deski i wysokość tych desek oznacza stężenie poszczególnych pierwiastków. Zresztą te deski są podpisane. I gdy nalewamy do takiej beczki wodę, to tak naprawdę jesteśmy w stanie ją tyle napełnić na wysokość po prostu tej najniższej deski. Tak naprawdę i to ten pierwiastek, którego jest najmniej, będzie nam ograniczał wzrost rośliny albo całkowicie go zatrzyma. Więc my poprzez nawożenie musimy dostarczyć tych pierwiastków po to, żeby właśnie roślina mogła rosnąć bez jakichkolwiek przerw i komplikacji. No i tutaj oczywiście jest podział na mikro i makroelementy, które roślina potrzebuje. Mikroelementy to są najczęściej metale i chlor, którego roślina nie potrzebuje tak dużo i one zwykle nie są tym pierwiastkiem krytycznym. Natomiast w makroelementach mamy azot, fosfor, siarkę, magnez, potas i wapń i to te pierwiastki są najczęściej w stężeniach krytycznych i to ich używamy do nawożenia naszych pól. Więc to jest taka pierwsza wiadomość, że roślina potrzebuje pierwiastków biogennych do wzrostu i potrzebuje ich mieć w takim stężeniu, żeby mogła tą swoją strukturę rośliną zbudować. Mało tego, te pierwiastki muszą być dostępne dla rośliny w konkretnej, przyswajalnej formie. To nie może być po prostu jakaś siarka czy jakiś azot, to muszą być konkretne jony i konkretne jony, czyli kationy i aniony soli tych właśnie pierwiastków i to one mają taką możliwość, że roślina je przyswoi i zagospodaruje właśnie budując swoją masę, więc to jest bardzo istotne, ponieważ te kationy i te aniony są rozpuszczalne w wodzie i to woda transportuje z gleby do okolic korzenia te jony i dopiero roślina je jest w stanie zagospodarować. Więc skoro jest takie to proste, to dlaczego w ogóle mamy z tym kłopot? No bo wystarczy zrobić sól, sprasować w pastylkę, zgranulować i wysypać na ziemię. No i tak to się obecnie dzieje. Natomiast bardzo niepokojące są trendy związane z użyciem nawozów, ponieważ tutaj pozwoliłem sobie przytoczyć dane z europejskich agencji, które prowadzą
taki monitoring zużycia nawozów oraz dane użycia nawozów w Polsce. W 2000 roku w Polsce na 1 hektar zużywano 86 kg nawozów. W tym momencie jest to 142 kg. W 2018 roku dokładnie, co oznacza, że prawie dwukrotnie zwiększyła się ilość nawozów stosowanych na polach w Polsce. I czy plony wzrosły dwukrotnie od tego czasu? Oczywiście, że nie, czyli tak naprawdę ilość używanych nawozów czy wzrost użytych nawozów na polach nie jest proporcjonalny do uzyskiwanych plonów. No i generalnie teraz trzeba się zastanowić, co się dzieje z tymi solami, które nie wbudowywują się w tkankę roślinną. I tutaj też Państwu przedstawiłem taki wykres pokazujący, jak dużo w Polsce używa się nawozów. Tak naprawdę jesteśmy na 3. miejscu w Unii Europejskiej pod względem ich zużycia. Więcej zużywają tylko Francuzi i Niemcy, no ale te gospodarki są dużo większe niż Polska. Tak naprawdę trzeba też pamiętać, bo trochę taki mit jest, że w Polsce się bardzo mało nawozi, a to jest nieprawda. Nawet zużywamy więcej nawozów niż w Hiszpanii czy we Włoszech. I wróćmy do tego, co się dzieje z tymi nawozami, jeżeli one już znajdą się w glebie. Oczywiście używamy tych mineralnych pastylek czy mineralnego granulatu. One przy, powiedzmy, jakichś intensywnych opadach deszczu czy ulewach rozpuszczają się w tej wodzie i są dostarczane korzeniom roślinnym. Ale oczywiście w tym czasie te rośliny są w stanie przyswoić pewną ilość tych soli i tych pierwiastków. Cała reszta po prostu razem z wodą spływa do głębszych warstw gleby, gdzie już są trudniej dostępne dla rośliny, a dodatkowo, i to jest pierwszy negatywny efekt, takie mocne zasolenie gleby wpływa bardzo negatywnie na bardzo delikatną równowagę pomiędzy florą i fauną obecną w glebie, a ona jest niezbędna do prawidłowego w ogóle działania gleby. Stąd właśnie problem wyjaławiania, czyli tak naprawdę zabijania wszystkiego, co w tej glebie żyje. I dalej z wodami gruntowymi te sole przedostają się do wód podziemnych, do wód powierzchniowych i są w stanie zeutrofizować, czyli spowodować przekwitanie takich zbiorników. I tu też dochodzi do takiego zachwiania się równowagi ekologicznej w takim zbiorniku. Gatunki, które źle znoszą nadmiar fosforu i azotu w takiej wodzie, po prostu są wypierane przez na przykład sinice, przez glony i to są takie nieodwracalne szkody albo trudno odwracalne dla środowiska, ponieważ możemy trwale nam uszkodzić jakieś ekosystemy, które są wokół nas. No i też przypominam, że to nawożenie jest cykliczne, systematyczne, to nie jest jakby akcja jednorazowa, czyli te sole przedostają się do tych wód cały czas. Oczywiście tutaj woda jest w stanie sobie zagospodarować ten fosfor, ale właśnie koszty są dość wysokie. I tutaj właśnie przychodzą nasze nawozy, tak zwane nawozy CRF. To są nawozy o takim, można powiedzieć, o kontrolowanym uwalnianiu soli. Pierwszą próbą, jaką zrobiliśmy, to było otoczkowanie, czyli tą sól używaną do nawożenia otoczyliśmy biopolimerem i ten biopolimer tworzył taką fizyczną barierę, nie pozwalając na niekontrolowane rozpuszczanie się tej soli w wodzie. I widzą Państwo tutaj na zdjęciach, jak to wygląda. Oczywiście ten obraz, który jest podpisany jako pory na powierzchni granulki. Pory to jest oczywiście taka struktura gąbkowa z kanalikami, gdzie ta woda ma ograniczony dostęp do soli wewnątrz i może wyciągnąć po prostu tą sól też w ograniczonej ilości. Natomiast te nawozy jeszcze nie są idealne, więc poszliśmy dalej i stwierdziliśmy, że zrobimy nawozy o jeszcze większej kontroli uwalniania tej soli i one już zawierały mechanizmy, które pozwalały na zakleszczenie tej soli mechanicznie w wnętrzu granulki. Jak Państwo widzą tą granulkę tutaj, to ona ma takie włókna, które wystają z niej, to są włókna wełny oraz w środku jeszcze był aktywny węgiel, który w swoich mezoporach zakleszczał tą sól. Oczywiście w wełnie też była ta sól, więc tak naprawdę
tych systemów uwalniania było dużo więcej. No jak taka granulka działa? To jak Państwo widzą na tym slajdzie na początku, woda opłukuje taką granulkę wewnątrz w ziemi i wydzielana jest sól, która jest na powierzchni biopolimeru oraz która jest właśnie w tych włóknach, które wystają. Mało tego, ta woda jest siłami kapilarnymi zasysana do wnętrza granulki i tam rozpoczyna się hydroliza biopolimeru, który jest w środku, oraz na zewnątrz zaczyna się biodegradacja tego polimeru i sól uwalnia się poprzez włókna na zewnątrz oraz poprzez odsłanianie się kolejnych warstw soli z czasem, czyli na samym końcu mamy po prostu praktycznie zanik tej granulki i przypominam, że ta granulka jest zbudowana z materiałów pochodzenia naturalnego, więc tak naprawdę po niej, po procesie degradacji nie zostaje zupełnie nic. I to jest nasze właśnie rozwiązanie. I teraz chciałbym przedstawić Państwu, co my zrobiliśmy, jak to wyglądało, tak pokrótce, żeby Państwa zainteresować takim tematem. Musieliśmy wytworzyć te nawozy, opracować naszą technikę, sami zrobić uprawy roślin, nauczyć się tego i co w zasadzie się odbyło. Bardzo dużo się właśnie nauczyliśmy, ponieważ my nie jesteśmy botanikami i przeprowadzaliśmy badania oczywiście wszystkiego, co się dało już po naszych zbiorach, naszych roślinach. Tutaj Państwo widzą na zdjęciach, jak te rośliny rosły, jak my je tutaj dokumentowaliśmy. I teraz pokrótce opowiem o każdym z tych etapów. Samo wytwarzanie nawozu to jest najważniejsza rzecz, ponieważ musieliśmy stworzyć naszą autorską recepturę, którą bylibyśmy w stanie wdrożyć komercyjnie. Ponieważ łatwo jest coś zaplanować i zrobić w laboratorium, wytworzyć coś metodami laboratoryjnymi, które są niedostępne dla przemysłu, ponieważ są zbyt drogie. Przeskalowanie z laboratorium do przemysłu jest bardzo trudne, więc już na tym etapie musieliśmy tak dobrać recepturę, żeby to było możliwe do wdrożenia, żebyśmy mogli zastosować typowe linie produkcyjne w tworzywach sztucznych i żeby w ogóle myśleć o skomercjalizowaniu naszego pomysłu, ale oczywiście wytwarzaliśmy metodami laboratoryjnymi i metodami oczywiście poprzez wytłaczanie w wytłaczarkach właśnie tworzyw sztucznych. I tutaj też były ważne temperatury, natomiast o tym nie będę mówił, bo trochę nie ma czasu, natomiast tutaj mógłbym wiele minut poświęcić na każdy z tych etapów. I teraz same uprawy eksperymentalne. Przede wszystkim trzeba było zadbać o to, żeby każda nasza donica, którą stworzyliśmy, była powtarzalna, żeby ziemia była schomogenizowana i żeby oświetlenie, które tutaj Państwo widzą, ono jest fioletowe, ponieważ zostało odpowiednio dobrane po to, żeby wzmocnić ten efekt wzrostu rośliny, żeby żaden czynnik poza czynnikiem nawozowym nie wpływał nam na nasze plony. Więc tutaj zrobiliśmy właśnie donicę z podwójnym dnem, gdzie badaliśmy na przykład odciek wody, badaliśmy też oczywiście każdy inny aspekt, o którym zaraz powiem. No i co podlegało badaniu. To jest bardzo interesujące, ponieważ wytworzyliśmy nasze granulki, od razu badaliśmy je pod mikroskopami, sprawdzaliśmy ilość zakumulowanej soli, badaliśmy rozpuszczalność w wodzie, ponieważ to są takie najtrudniejsze warunki dla nawozów, ponieważ na przykład nawóz komercyjny, nie mając otoczki, on rozpuszcza się praktycznie cały czas, aż do przesycenia się roztworu. Tak? Jeżeli zmienimy ten roztwór, znowu mamy maksymalne rozpuszczanie, ale już same uprawy to badaliśmy przede wszystkim, zacznę od spodu, jak Państwo widzą na zdjęciu, badaliśmy odciek, czyli tą wodę, która przelatywała przez nasze donice, poprzez badanie konduktometrem przewodnictwa cieczy, wiedzieliśmy, ile tej soli przechodzi, badaliśmy jakość gleby, jakość granulatu naszego nawozu w samej uprawie, ale też oczywiście badaliśmy nasze rośliny, badaliśmy ich masę, miąższ, badaliśmy barwę, tyle, ile byliśmy w stanie naszymi możliwościami inżynierskimi to sprawdzić. Oczywiście też mieliśmy pomoc tutaj z zewnątrz, to zaraz Państwu też może opowiem. I uzyskaliśmy bardzo dużo wyników. Chcę też powiedzieć, że dla porównania prowadziliśmy właśnie też te hodowle na nawozie komercyjnym, czyli kupiliśmy takie komercyjne, ogólnie dostępne nawozy i to było nasze tło. I sprawdzaliśmy i porównywaliśmy równoważnik właśnie soli dostępnych w nawozach komercyjnych z naszymi.
Więc te nasze badania były po prostu porównawcze, one były w miarę dokładne, nawet bardzo dokładne i przedstawię tylko taki jeden wykres. Widzą Państwo tą pierwszą kolumnę, to jest tempo wydostawania się soli z komercyjnego nawozu. Jest ono bardzo wysokie, jest bardzo szybkie i to nie jest dobrze, tak generalnie. Zwykle nam chodzi o to, żeby te wskaźniki nam jakby szybowały w górę. Tutaj nam chodzi na odwrót. Chcemy zatrzymać tą sól w naszym granulku, żeby ona się bardzo powoli wydzielała z nawozu przez długi czas, a nie od razu i już nie mamy tam nawozu w ziemi, więc tak naprawdę efekt jest szybki, ale krótki. I tak wygląda właśnie wykres. To jest oczywiście uproszczony wykres właśnie na potrzeby naszego dzisiejszego spotkania. Widzą Państwo czerwoną linię, czyli mamy tutaj zaznaczone miejsca, gdzie przelewaliśmy nasze uprawy, czyli dawaliśmy dużo wody, czyli ta woda przelewała się przez donicę i opłukiwała naszą glebę. I w tej wodzie było bardzo dużo jonów tej właśnie soli w przypadku nawozów komercyjnych. Przy pierwszym i drugim przelaniu ta wartość rosła, natomiast w pewnym momencie już tej soli nie było i stężenie po prostu sięgało, można powiedzieć, zera. Natomiast nasze nawozy, one trafiały do ziemi, one się bardzo powoli degradowały, tam ten proces degradacji się rozwijał, a potem ta sól zaczęła się wydostawać i widzą Państwo, że wydostawała się w miarę równym tempie, niezależnie od ilości przelań i o to chodziło. I teraz kilka takich ciekawostek, bo dodatkowo, jak Państwo widzą, tutaj mamy 3 zbiorniki z ziemią, która została zbadana już po całym procesie uprawy roślin. Ta pierwsza od Państwa prawej strony, taka najbardziej żółta, to jest ziemia po badaniach nawozów komercyjnych. Ta ziemia jest wyjałowiona, ta ziemia jest martwa, ta ziemia jest sucha. Czyli tak naprawdę nawozy komercyjne jakby zabiły wszystko to, co tam żyło. Drugi zbiornik to są nasze nawozy, które są już otoczkowane. One też dały nam takie pół na pół efekt. Widzą Państwo, że na samej powierzchni jest ziemia wyjałowiona, natomiast na dnie już mamy jakieś życie, są tam grzyby i glony. Natomiast zastosowanie naszych mechanizmów spowalniających wydzielanie się soli spowodowało, że przede wszystkim zatrzymaliśmy bardzo dużo wody w takiej glebie i mamy życie, co jest bardzo ważne. Czyli tak naprawdę i też dodatkowo przy pojawiających się suszach i te susze się wydłużają w czasie, takie magazynowanie wody poprzez nawozy jest dużym plusem, tak? No oczywiście oglądaliśmy te rośliny na wszystkie sposoby. Widzą Państwo, tak wyglądają pod mikroskopem. Sprawdzaliśmy ich barwę i sprawdzaliśmy jej przekroje. No i staraliśmy się też je porównywać właśnie w taki sposób poprzez obserwacje. No i ostatnim slajdem, który wyświetlę, to chciałem Państwu pokazać, że też używaliśmy bardzo nowoczesnych metod badawczych, na przykład mikroskopii elektronowej do sprawdzania tego, co tam mamy i co tam żyje w naszej glebie i widzą Państwo, że te takie fragmenty gleby zazielenionej czy takiej mokrej poddaliśmy właśnie obserwacjom, no i tam zauważyliśmy oczywiście zarodniki grzybów z glony oraz strzępki grzybów, czyli tak naprawdę udało nam się utrzymać tą glebę przy życiu. No i na samym końcu oczywiście podsumowania i wnioski, jak w każdej prezentacji, która się pojawia. Nie będę tutaj dawał dużo wniosków, Państwo też jakby są w stanie sobie sami wyciągnąć jakieś wnioski na podstawie mojej prezentacji. Ja tylko powiem o tym, że zmiany, które nadchodzą i ilość i zmiany demograficzne będą wymuszały na nas oczywiście pewne zmiany w podejściu do nawożenia gleby, przede wszystkim w takich przemysłowych uprawach i takie nasze nawozy, ogólnie nawozy o spowolnionym uwalnianiu są pewnym dobrym kierunkiem właśnie, żeby przeciwdziałać albo żeby chociaż trochę zatrzymać te negatywne skutki dla środowiska. Zawsze pojawia się temat kosztów. Nasze nawozy czy nawozy CRF ogólnie są droższe, ale droższe w wytworzeniu, ponieważ wymagają oczywiście dodatkowych procesów wytwórczych. Natomiast jeżeli
bo też musimy popatrzeć na to w ten sposób, że te nawozy mineralne są tańsze w produkcji, ale nikt tak naprawdę nie liczy kosztów, jakie one są, jakie kosztów czy strat, które powodują właśnie w wyniku wyjaławiania gleb i tak dalej. Jeżeli byśmy porównywali te koszty związane z rekultywacją terenów, może się okazać, że tak naprawdę nie jest to takie drogie, jak się na początku wydaje. No i na samym końcu chciałbym podziękować przede wszystkim studentom, studentkom, które uczestniczyły w badaniach, w prowadzeniu hodowli, pani Katarzynie, pani Patrycji, pani Joannie i pani Magdalenie. Chciałem też podziękować pani profesor Edycie Molik z Uniwersytetu Rolniczego, całej Katedrze Biomateriałów i Kompozytów za wsparcie i za pomoc merytoryczną, wydziałowi oraz oczywiście ekipie AGH Nauka Spotkania, ponieważ dzięki państwu mogłem tutaj dzisiaj zaprezentować swoje wyniki i to, czym się zajmujemy. Dziękuję bardzo.